wydawaliśmy specjalny numer robotnika o strajkowy, który dowoziliśmy do każdego miejsca, gdzie wybuchł strajk. I oto stało się coś, czego zabrakło dotąd w tamtych wszystkich strajkach. Ludzie mogli się, nie tylko dlatego siedzieli przy zakładach, że już tego się nauczyli przez doświadczenie KOR-u, przez doświadczenie z poprzednich walk, ale co ważniejsze, nie musieli wyjść, bo to, o czym ja tu już mówiłem, że musieli wychodzić po to, żeby dać znać innym, że strajkują. Teraz za to robiliśmy to, za nich robiliśmy to ich. Teraz trzeba było iść do automatu, zadzwonić do KOR-u i powiedzieć: proszę pana, o naszym zakładzie się nie mówi, a my strajkujemy. To oczywiście na taki telefon to ja nie informowałem. Ale oczywiście zaraz tam ktoś jechał, sprawdzał, szukał, dowiadywał się, bo w tym czasie przyjeżdżała ekipa, która wciskała się tam jakoś, dostarczała ten robotnik z opisem wszystkich poprzednich strajków. W ten sposób kumulowało się doświadczenie z jednej strony, z drugiej strony informacja pozwalała ludziom tkwić na miejscu, z trzeciej to oczywiście nakręcało falę strajku. To jest oczywiste, ponieważ te żądania się przenosiły. Następne żądania, które w Świdniku padły chyba po raz pierwszy, ale nie jestem tego pewny, to jest o zasiłki rodzinne, takie same jak ma milicja i UB. To już nadawało polityczny charakter tym żądaniom. I to szło. Przy czym oni przyjęli zasadę, że natychmiast płacą. W momencie, w którym zaczyna się strajk. Dają więcej, choć nie wszędzie, bo w takim Grodzisku, gdzie kobiety strajkowały, to one te strajki przegrały. Tkalnie, pończoszarnie, one te strajki przegrały. Ten strajk się ciągnął i przegrały. No ale te strajki, które szły w przemyśle maszynowym, to oni natychmiast ustępowali. Stąd fala strajków się nakręcała. Bieżąca informacja. Muszę powiedzieć, że to był niesłychany numer. Trudno wyobrażalny w ogóle, że nam się udało tę informację uzyskać. Zamieszkał u mnie Józef Śreniowski i jeszcze parę osób różnych. Ewa Kulik, Anka Bazel. I po prostu zrobiło się z tego biuro. Przychodzili do nas ludzie z komitetów strajkowych, uzgadniali, pytali, prosili o pomoc, przyjeżdżali. No i myśmy wysyłali, prosili o przesłanie, myśmy wysyłali ludzi. I tak, obcy ludzie, to był taki maszynista, który regularnie nas informował, przejeżdżałem tam, wtedy on nam pierwszy raz dał znać o strajku w Ostrowie Wielkopolskim. I wtedy ja szukałem, kto jest najbliżej Ostrowia, żeby kogoś wysłać. Zadzwoniłem do Wrocławia i do Kalisza. Do Antka Pietkiewicza. I Antek Pietkiewicz oczywiście prędzej dotarł i złapał i zaczął podawać informacje o tym strajku. I tak te informacje strajkowe narastały. No i narastała fala strajków. I kiedy doszło do Lublina, to już stało się jasne, że mamy do czynienia z wielką falą, która zmieni wszystko. A już wtedy mówiłem to w Ursusie, takie duże spotkanie miałem w Ursusie. Nie w zakładzie oczywiście, ale już w żadnym mieszkaniu się to nie mogło zmieścić i siedzieliśmy na stadionie piłkarskim. I było, ja wiem, z 50 osób. I ja mówiłem, że już teraz nie ma wyjścia. Jak się ta fala strajków skończy, to oni nas wytną co do sztuki. Nie dadzą nam oddychać. Ale najprawdopodobniej ta fala strajków skończy się powołaniem masowej organizacji robotniczej. To zresztą napisałem w artykule na Ostry Zakręt, który ukazał się w Mondzie w sierpniu. Bo dla mnie było jasne, że ta walka strajkowa nie toczy się o te parę złotych, tylko toczy się o przedstawicielstwo robotnicze. Z tym, że ja nie wyobrażałem sobie, abyśmy powołali związki zawodowe, tylko właśnie myślałem o komisjach robotniczych, o takich nieformalnych ciałach wybieranych przez załogę, które reprezentują załogę bez dyrekcji i kontrolują pracę oficjalnych związków zawodowych. I te strajki szły jeden za drugim. Już wyraźnie w górę podbiła tuż przed Lublinem. Świdnik poprzedził Lublin i potem w pewnym momencie strzeliła parowozownia, która zażądała wyborów do Rady Zakładowej. Bo Komisja Robotnicza powołała Ursus, potem Świdnik powołał coś w rodzaju takiej komisji, tylko tyle, że tego nie ogłosił w odróżnieniu od Ursusa i to nie chciał tego nawet ogłosić. Prosił, żeby nie ogłaszać, bo to było takie nieformalne. Dyrekcja się zgodziła. To było takie coś, co mi się właśnie marzyło, to co było w Świdniku i strasznie mi było przykro, że tego nie można ogłosić.